Dorota Szlachcic, jestem architektem. Pracuję zawsze w dużych zespołach projektowych, które najpierw robiły projekty mieszkaniowe. Tak mniej więcej od 2008 roku nieprzerwanie robię projekty biologiczne. Jak byłam małą dziewczynką, zawsze dobrze rysowałam. Później była pasja do matematyki, a razem tak naprawdę dało to architekturę. Dzięki architekturze znajduję ciągle jeszcze następne pasje. Jak ten budynek był budowany, to były upały i my po prostu przychodziliśmy na budowę w piankach i tutaj zaczęłam nurkować. Jeszcze wtedy nie wiedziałam, że to jest freediving, ale po prostu wzięłam tyle powietrza, ile mogłam. I zrobiłam takiego wielkiego nura przez tą dziurkę, gdzie nie byłam pewna, czy się w nią zmieszczę, ale teraz widzę, że spoko. Jeszcze fajniej jest opowiadać właśnie o tym takim podwodnym świecie, jak się wie, co się chce pokazać. I to na przykład już w tym następnym projekcie w Łodzi, który teraz robię, już wiedziałam bardzo dokładnie, co ja chcę pokazać pod wodą. Właśnie dzięki temu, że w niej dużo jestem. Najważniejszy jest zespół tak naprawdę, z którym się pracuje. To jest bardzo ważne, żeby mieć takie miejsce, gdzie przepływa energia, gdzie wielu ludzi może się pochylić nad jakimś wspólnym problemem i go rozwiązywać. Lubię pracować właśnie w takich dużych grupach ludzi. Jak wiem, że każdy z nich zajmuje się jakąś inną dziedziną, która jest ważna, na której niekoniecznie ja muszę się znać. Jak projektowaliśmy Afrykarium, no to powstawało w 2D tak naprawdę ten projekt. Był niezwykle trudny. Trudno było zrobić koordynację branż, ale wszystko to było robione w AutoCADach. Nie mieliśmy takich nowoczesnych narzędzi jak teraz, kiedy ten projekt łódzki zrobiliśmy wszyscy razem ze wszystkimi branżami w technologii BIM. Building Information Modeling, czyli modelowanie informacji o budynku. Cały model tworzyliśmy ze wszystkimi branżami po to, żeby zrobić idealną koordynację, żeby nie było błędów, jednocześnie żeby na budowie każdy uczestnik tego procesu, również nawet ten, który niekoniecznie zna się na projektowaniu, mógł wiedzieć, jak to jest zrobione. Tak jak przed chwilą chodziliśmy w tunelu w Afrykarium, prawda? Tutaj sobie możemy chodzić na komputerze i oglądać różne bardzo trudne miejsca. W Łodzi to będzie takie grafiki pływających słoni, które są nadrukowane na materiale, który się nazywa skalami. Będziemy wzdłuż tych słoni szli i wchodzili do budynku. Ważne jest to, żeby zarówno zwierzęta, jak i ludzie byli bezpieczni w takich miejscach. Tutaj przychodzą nam właśnie biolodzy z pomocą. Oni wiedzą, jak trzeba zaprojektować na przykład wybieg słonia, który jest w okresie mast i który niszczy wszystko, co spotka tylko na swojej drodze, czyli po prostu bardzo niebezpieczne zwierzęta. Jak możemy blisko przejść woliery z orangutanem, żeby ten orangutan nie zrobił nam krzywdy, a jednocześnie żebyśmy my nie zrobili krzywdy jemu, ani go nie przestraszyli. W takich projektach też musimy pamiętać o tym, że mamy zupełnie inną temperaturę i inną wilgotność, większą o wiele, niż w takich budynkach na przykład biurowych, mieszkalnych. Musimy o tym wszystkim wiedzieć, żeby odpowiednio przeliczyć przegrody i zaprojektować taki budynek. Jak to zrobić, żeby ta woda była taka czysta, a jednocześnie, żeby spełniała takie wszystkie funkcje, które są potrzebne, aby duże zwierzęta morskie mogły w niej żyć. Pod całym oceanarium powstaje fabryka oczyszczania wody. Akurat ta tutaj w Afrykarium jest najnowocześniejsza i największa w Europie tego typu. Filtry, odpieniacze, ozonatory, łapacze włókien. To wszystko tutaj jest na powierzchni około 8000 m2. Pod całym oceanarium jest po prostu taka fabryka. W takich budynkach
Materiały są kompletnie inne niż w budynkach, które wcześniej projektowałam. No tutaj jesteśmy w tunelu, który jest wykonany cały z akrylu, którego przecież nie wykorzystujemy przy projektowaniu biurowca czy mieszkaniówki, który ma dużą odporność na ściskanie i na rozciąganie, dlatego możemy go użyć dociążonego takim na przykład słupem wody, jaki jest tutaj. Więc te materiały mają znaczenie. Tutaj trzeba było wymyśleć sposób, jak zrobić sztuczną skałę, jednocześnie która będzie całkowicie zapełniona w środku jakimś materiałem, czyli betonem. Ona nie może mieć na przykład takich pustych przestrzeni, ponieważ mogłyby się w nich gromadzić chorobotwórcze bakterie i zarażać cały zbiornik. I właśnie tutaj najpiękniej widać wszystkie zwierzęta. Praca z materiałami jest bardzo, bardzo ciekawa i w każdym budynku ona jest, idzie dalej jeszcze bardziej, bo już mamy doświadczenia z tych poprzednich projektów biologicznych, ale za każdym razem mamy jednak inne materiały. Ten budynek w Łodzi powstał 10 lat po Afrykarium, więc mamy do czynienia po prostu z zupełnie inną generacją materiałów. Ten podcień Afrykarium jest naprawdę niezłym wyczynem konstrukcyjnym. Ma 12 metrów wysięgu i 72 metry długości. Na przykład tutaj trzeba było znaleźć materiał, który jednocześnie będzie przezroczysty i będzie można na nim nadrukować litery, żeby przepuszczały światło spod spodu. W Łodzi trzeba było znaleźć materiał, który będzie miał jakiś nadruk, a jednocześnie wiedziałam, że nie będzie spod spodu dostawał światła, tylko z góry i to światło będzie cały czas zmieniane. Za każdym razem jest to coś innego. Na przykład grafiki na skalamidzie na pewno były w Łodzi tym materiałem, który był odkrywczy. Trzeba naprawdę przysiąść nad wieloma projektami, zrezygnować najczęściej ze swojego życia rodzinnego, tak to wygląda w architekturze, i po prostu zapieprzać. Ale nagrodą jest to, że my po prostu dotykamy tego, co tworzymy. Na końcu jest ten budynek i możemy sobie po nim chodzić, możemy patrzeć, jak on obrasta, jak ludzie korzystają z niego i to jest strasznie przyjemne. To po prostu jest nagrodą za to wszystko.